Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj do zrobienia mam 100 km. Czy pojadę jeszcze dalej później, to nie wiem, zobaczymy. Wszystko będzie zależało od pogody. Fura spakowana. Jestem właśnie pod biurem Vietjet Air i kupiłem swój bilet do Indii. Mega się cieszę, bo zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy. Jak ja znalazłem wcześniej, musiałbym wydać 1800 zł. Kupiłem tutaj za 500, także naprawdę świetnie i mam bezpośredni, a wcześniej był z przesiadką przez Singapur, gdzie leciałem praktycznie cały dzień. Także mega się cieszę. Moja maszyna już spakowana, ruszamy w trasę. Pozdro. Chciałem wam tylko przekazać tą dobrą informację, że Indie na pewno będą. No i dotarłem do mojego hostelu. Triangle for You Homestay. Dokładnie się nazywa For You Homestay. Powiem wam, że jest naprawdę przyjemne w ogóle to, że dookoła są wszędzie skały. Wiedziałem, że jakichś dwóch Polaków tu jest akurat, także fajnie. Wieczorem będzie to robić. Basenik. Naprawdę przyjemne miejsce. Zapłaciłem 24 zł za noc z basenem. Z jakim basenem? Ze śniadaniem. Jeszcze wam pokażę, co jest z przodu. Zaraz się wybieram na zwiedzanie tego miasta, pięknego miasta, albo miejsca bardziej, ponieważ tu się właśnie między tymi skałami pływa łódką. Później wieczorem po południu pójdę się wspiąć na taki jeszcze fajny szczyt. No jest klimacik po prostu super. Ale to jest pięknie. Jadę właśnie do pierwszej miejscówki, którą chcę wam pokazać. Bierze się na łódkę. No i co więcej, to zobaczycie na miejscu. Trzeba im przyznać, że wejście na łódki mają pięknie zrobione. To jest przejście podziemne pod ulicą, tak w ogóle. No, a ja zaczynam od zwiedzania. W sumie biorę na razie łódkę i będę tutaj pływał, po prostu pokażę wam co i jak odpalę sobie tam dalej drona. Tylko muszę zaraz wejść i się dowiedzieć, jakie są cele. Teraz jestem dokładnie w Trang An, żebyście wiedzieli. Tutaj się bierze łódeczkę. Płynie jeszcze po ile? No i się płynie w trasę. Jak długo? Też nie wiem. Zaraz się okaże. Kiedyś tutaj byłem. Całkiem przypadkiem tu w ogóle wtedy trafiłem, bo jechałem do Hanoi. Chciałem dojechać, ale już się zrobiło ciemno, niebezpiecznie. Mówię, a zatrzymam się w tej miejscowości. Rano wstaję, patrzę wszędzie dookoła góry. Mówię, kurde, gdzie jestem? Sprawdziłem, patrzę, wow. Ale wiecie, ostatnia wyprawa po Wietnamie to był totalny spontan. Ja po prostu przed siebie jechałem. Co znalazłem, to znalazłem. Czego nie, to nie. Teraz jest zupełnie inaczej. Mapkę dostałem. Bilet wstępu kosztuje tutaj jakieś 45 zł. 250 tysięcy dongów. Macie 3 trasy do wyboru. Jakaś dziewczyna podpowiedziała mi, że wziąć trzecią, że jest najlepsza. One. Map on two. Number 3. Okay, with 4 people on board. Okej. No i takimi łódeczkami się tutaj płynie. Tylko trzeba czekać, aż będą 4 osoby. Wiatr zawiał, łódki odpływają. Dobra, w końcu płyniemy w trójkę z tą parką z Wietnamu. Dopływamy do świątyni. Ale rybek.
Idę zobaczyć, jak wygląda w środku i wam pokażę. No i teraz będziemy wpływać do jaskini, która ma 1000 metrów długości. Sir, so be careful your head because Yeah. like some is very low. Okej, Yeah, so take care. thank you. Cứ ngồi bình thường thôi cháu ạ. Chỗ nào nó thấp thì mới cúi. Teraz właśnie chłopak powiedział, że uważał na głowę, bo można przyrąbać. No, faktycznie można. No i wpływamy do drugiej jaskini, ale to wam nie będę już pokazywał jaskinia jak jaskinia. Điểm này là khoảng 20 phút thôi. Zatrzymaliśmy się w kolejnym miejscu. To jest znowu jakaś taka świątynia będzie. Wiecie co w ogóle? Macie 3 trasy to do wyboru, tak jak wam mówiłem wcześniej. No i okazało się, że wybrałem identyczną, jak byłem 3 lata temu. Czemu mnie to nie dziwi? Typowy Piotr. No, tutaj się postaram odpalić drona. Nie wiem, czy mogę to zrobić w ogóle, szczerze mówiąc. To jest taka cisza i spokój, że nie wiem, ale zaryzykuję. Jak wam się podobał widok z góry? Dla mnie niesamowite. Musiałem zrobić szybką akcję, bo ten dron robił tu taki hałas, takie echo tu szło strasznie duże, że przeleciałem, zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć, nagrałem, co chciałem zobaczyć też. Znaczy nie, nagrałem, co chciałem nagrać, dokładnie tak. No i szybka zawijka. Nie ma co ryzykować, nikt nie widział. Jest dobrze. Idę teraz zobaczyć świątynię i płyniemy dalej. Dzisiaj ogólnie super dzień się zapowiada, bo później pojadę też do kolejnego ciekawego miejsca. A jutro albo płynę albo jadę i taka szybka przeprawa promem na Katba, wyspę Katba dokładnie. Tam zostać na jakieś 2 dni lub Halong Bay. I tam też 2 dni na statku. Nie wiem, co będzie pierwsze, dzisiaj jeszcze zdecyduję, później zobaczę. Raczej po drodze mam Katbę i później dopiero Halong Bay, ale to się jeszcze okaże. To wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda, bo no, myślę, że będzie dobra, ale to sprawdzę jeszcze. Mực trên người thôi. Anh chào bác.
Teraz przerwa w kolejnej świątyni, ale samej świątyni wam nie będę pokazywał, bo to jest mało interesujące, szczerze mówiąc. Skoro ktoś się na tym nie zna i nie wie, o co chodzi w ogóle w tych wierzeniach ich. Ale dla mnie najważniejsze to tutaj ruszyć dronem. Zapytałem się teraz oficjalnie, czy mogę tutaj polatać, bo już wam pokażę, dlaczego chciałbym tu latać. O, dokładnie tam jest na samym środku takie coś, gdzie ludzie sobie właśnie robią fajne zdjęcia. O, dokładnie o to mi chodzi. Dobra, to już praktycznie końcówka tej wycieczki. Wiecie, co to jest najlepsze? Pamiętam, teraz przypomniało mi się zupełnie, jak dostaliśmy takie karteczki do wypełnienia na sam koniec. No i tutaj było, czy prosił o napiwek albo coś. I wpisałem, że nie wtedy. I jak mu oddałem tą karteczkę, sekundę później zapytał. Na patencie totalnie zrobione. Tak samo będzie pewnie teraz. No ale wiadomo, no trzeba dać człowiekowi, no 2 godziny zapieprza wiosłami, no to na pewno mu się należy jakiś napiwek. Ale fajnie, to jest no, typowy patent zrobiony. No, w ogóle ten Park Narodowy tutaj też jest na światowej liście UNESCO. Jest pięknie, naprawdę jest tutaj pięknie. Za chwilę i tak jeszcze jadę w jedno miejsce, akurat na zachód słońca zdążę na taką górę wyjść. Jak ktoś kiedyś oglądał serię, to może wie, o czym mówię, a jak nie, to zobaczycie jeszcze coś pięknego dzisiaj. Patrzcie to! Widzieliście, jak tu kosice sprzedają do jedzenia? To wyglądało bardzo nieapetycznie. Bardzo, bardzo, bardzo. Przyjechałem właśnie do Hang Mua. I zaraz wam pokażę, jaką misję mam przed sobą. Trzeba tu oczywiście kupić bilet. Wejście to 100 000. To jest jakieś 18 zł, 17 jakoś tak. Ale widok z góry niesamowity. Bardzo warto. Patrzcie to. Mordo, nie skacz. Ogólnie miejsce tutaj jest przecudowne i widzę, że też tu jest jakiś hotel. No szczerze mówiąc nie wiedziałem, co się inaczej nie pamiętałem. A muszę wejść dokładnie tam na samą górę. Możecie zobaczyć, jak schody prowadzą. No. Także mam misję. Ale jeszcze zanim tam wejdę, to przelecę tutaj dronem, żebyście zobaczyli, jak pięknie tu jest wszystko zrobione. W ogóle jest takie serce, powinno być. Nie wiem, czy jest dalej. Zaraz zobaczymy. Zaczynam. Zaraz zmierzę, ile tutaj wejście zajmuje, także na szczycie wam powiem. No. Z racji tego, że mam misję do zrobienia, mogę sobie troszkę porozkminiać. Mogę wam dać jakąś złotą radę. Jakby to źle nie brzmiało, ona będzie dobra, pamiętajcie. Warto słuchać kogoś, kto ma już doświadczenia w takich rzeczach. A ja drugi raz już podróżuję po Wietnamie
to coś niecoś potrafię. Jak to się mówi? Jak to mówi słynny TikToker. Słynna gwiazda TikToka. O, coś niecoś potrafię. Myślę, że kwiecień jest bardzo dobrym miesiącem, żeby się wybrać do Wietnamu. Ponieważ na południu, dobra, 2 razy mi podało, ale tylko po godzince. Pogoda była super. O, widoki się też super zaczynają już. Na północy akurat jest wiosna, czyli pogoda też będzie super. Tak, dzisiaj dochodziła do 30 stopni jakoś. Także bardzo dobrze. No i zdecydowanie jak macie pieniądze, to weźcie sobie wygodniejszy motor. Na przykład taki jak ja jadę teraz, bo jest bardzo wygodny. A jak nie, kupujcie Hondę Win i przygoda. Jak was już na tyle zdenerwuję. O! Co to za malunek? To chyba jeszcze z prehistorycznych czasów. Taki żarcik. Dobra, idę dalej. Dobra, jednak totalnie bez sensu, żebym mierzył ten czas, bo tu w 2 różne miejsca się jedzie. Jedno można iść tam, gdzie jest smog i zaraz tam pójdę. No a w drugie tu, gdzie idę teraz. Także bez sensu. Ale to parę minut jesteście na górze. No, a ja idę tam. Patrzcie, ile kozic tu jest. Dobra, przed chwilą byłem tam. Teraz tutaj druga miejscówka. O. Ale to jeszcze nie koniec. Dzisiaj jeszcze wyżej. Zachód przepiękny. Bardzo udany dzień dzisiaj. Wszystko na plus. Prawie wszystko. No, prawie wszystko na plus. Także nie ma co narzekać. Wracam teraz do hostelu. Nie, najpierw coś zjeść oczywiście. Później do hostelu. No dobra. Jeszcze raz możecie spojrzeć na piękny widok. Nie tylko mój brzydki ryj. Pamiętajcie, samokrytyka to podstawa. No. Zjeść, ogarnę się, może poćwiczę i jutro dalej w drogę. No, a jeszcze wam nie pokazałem, jak wyglądają w hostelu pokoje. No to wygląda tak. Normalnie. 12 łóżek, szafeczki, tu nie ma kluczyków, ale
w sumie mało mnie to interesuje, bo ja i tak samego rana już wyjeżdżam. Ale najważniejsze, że są kotarki. To jest mistrzostwo świata, bo jak nie ma, to jednak brakuje tej prywatności. Jak są kotarki, super. Także jak ktoś z Was szuka tipów, jak wynajmuje pokój na przykład, gdzieś hostel, chce sobie wynająć, to patrzcie zawsze, żeby były kotarki w łóżkach, bo to naprawdę to jest duży plus. No i tak, parę kropelek na lepsze spanie i spokojniejszą głowę przede wszystkim. Polecam bardzo. Golden Fox. Na dole znajdziecie link, a na hasło wojownik 10% zniżki macie. Dobra, koniec tego odcinka. Ja się idę kąpać. Później przegląd YouTube'a i zaczynamy jutro kolejny dzień. Trzymajcie się. Pozdrawiam.